Czy układali Państwo kiedyś klocki Lego? Myślę, że nawet jeśli nie osobiście, to pewnie macie pewne pojęcie o tym, na jakiej zasadzie to polega. Są jakieś elementy, które możemy ułożyć niemal w dowolną całość. Analogicznie wygląda sprawa w przypadku układu okresowego pierwiastków. Mamy tam różne pierwiastki, które możemy ze sobą w różny sposób połączyć. Są takie, które występują rzadko, są takie, których jest dużo, zwłaszcza w związkach organicznych. Jest taka pewna wąska grupa, z której można zbudować tysiące struktur o bardzo różnych właściwościach. I nie tylko to, jakie atomy wchodzą w ich skład i w jakiej kolejności są powiązane, wpływa na te właściwości, ale może na to wpłynąć nawet ich rozmieszczenie w przestrzeni. Czyli jeżeli mamy jakąś strukturę, dana grupa może być umieszczona nad i pod tą przestrzenią. I jeżeli tą strukturę obrócimy, okaże się, że te dwie struktury nie są identyczne ze sobą, jeżeli chodzi o ich kształt, to mamy do czynienia właśnie z enantiomerami. Już pół drogi mamy za sobą. Jak to się dzieje, że one mają różną aktywność biologiczną? Otóż enantiomery są w organizmie poddawane różnym reakcjom enzymatycznym. I te reakcje prowadzone są przez takie duże struktury, które mają pewne wnęki, jakieś takie porty, do których mogą te związki się przyłączyć. Jeżeli ta struktura jest odwrócona, może nie pasować do tego portu i w związku z tym nie będzie wykazywała danej właściwości. Co nie znaczy, że nie może przyłączyć się w innym miejscu. I stąd właśnie sytuacje takie jak z osławionym już lekiem talidomidem, którego jeden enantiomer pomagał kobietom ciężarnym, a drugi niestety powodował wady wrodzone u płodu. Jeżeli chodzi o związki syntetyczne, leki wprowadzane na rynek, aktualne standardy powodują, że muszą one zostać dokładnie, gruntownie zbadane, zanim zostaną wprowadzone. Jednak inaczej ma się sprawa w przypadku związków naturalnych, takich jak na przykład te, którymi ja zajmuję się w swojej pracy doktorskiej, a mianowicie flawanonów. A tak naprawdę te związki stanowią duży udział związków, które znajdują się w popularnych produktach. Jedzą Państwo cytrusy? A może lubicie żelki lukrecjowe? Czy ktoś z Państwa przyjmował kiedyś krople miętowe, a może doprawiacie papryką w zupę? Te wszystkie składniki zawierają w sobie właśnie popularne enantiomery. Są one bardzo zdrowe, jeżeli odpowiednio je zaaplikujemy, bo mają na przykład pozytywny wpływ na układ kardiologiczny, ale już nieodpowiednia konfiguracja może kolidować z pewnymi lekami z grupy leków kardiologicznych. I dla pacjenta istotne jest, czy może wypić herbatkę z cytrynką do śniadania po przyjęciu leku, czy nie. I dzięki moim badaniom będę w stanie odpowiedzieć na tego typu pytania. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu mojej prezentacji wiedzą już Państwo, że jedzą enantiomery. Teraz pozostaje tylko pytanie, jakie? I na to pytanie postaram się odpowiedzieć, mam nadzieję, już niedługo w trakcie mojej pracy doktorskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.